Ruszamy z Palenicy Białczańskiej o 5 rano. Szybkim krokiem dochodzimy do Morskiego Oka i po niewielkim śniadaniu ruszamy w stronę Czarnego Stawu pod Rysami. Żeby się tam dostać, musimy obejść największe i najbardziej znane jezioro w Tatrach. Okrążamy je z lewej strony, idąc po wygodnej kamiennej ścieżce. Morskie Oko i Popradzki Staw na Słowacji są jedynymi jeziorami w Tatrach, w których w naturalny sposób występują ryby, pstrągi. Stąd też nazwa rybiego potoku wypływającego z Morskiego Oka. Morskie Oko było kiedyś określane przez górali prowadzących tam wypasy jako Rybi Staw lub Rybie Jezioro, ale też zwane było Polskim Stawem, Białym Stawem czy nawet Zieloną Wodą. Morskimi okami kiedyś ogólnie nazywano jeziora górskie. Dopiero od początku XIX wieku ograniczono to pojęcie do naszego jeziora. Po obejściu Morskiego Oka zaczynamy podejście do Czarnego Stawu. Szlak wiedzie po skalnych stopniach. Po drodze mijamy czarnostawiańską Siklawę, wodospad łączący Czarny Staw z Morskim Okiem. Czarny Staw pod Rysami, zwany także Stawem nad Morskim Okiem. W jego otoczeniu znajdują się szczyty zaliczane do najwyższych w polskiej części Tatr, m.in. Rysy czy Mięguszowieckie szczyty. Nazwa Czarnego Stawu pochodzi od występującej w wodzie sinicy, która pokrywa skały ciemnym nalotem, oraz od cienia, które rzucają okoliczne szczyty. Z nad Czarnego Stawu pod Rysami można udać się czerwonym szlakiem na Rysy lub tak jak my wybrać zielony szlak na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem. Idziemy po kamiennych schodach wśród kosodrzewiny. Na razie szlak jest prosty. Po 30 minutach dochodzimy do chwilowego wypłaszczenia z pięknym widokiem na Mięguszowieckie szczyty. Do tego momentu spokojnie dojdzie każdy, kto już doszedł do Czarnego Stawu pod Rysami. Od teraz aż do przełęczy robi się coraz ciekawiej. Mijamy strome podejście, wspinamy się koło wodospadu i przechodzimy po kamiennych płytach.
Dochodzimy do pierwszej trudności i tu już warto założyć kask. Wspinamy się po nieubezpieczonym szlaku. Należy to zrobić ostrożnie, część kamieni jest ruchoma i chcąc się podciągnąć, zostajemy z nimi w ręku. Docieramy do najbardziej obfotografowanej klamry na szlaku przy bardzo mocno eksponowanym miejscu. Krótki odpoczynek i po kilku krokach dochodzimy do słynnego kominka. Miejsce ubezpieczone jest tylko klamrami, dla osób o niewielkim wzroście może być trudne do samodzielnego pokonania. Teraz trochę odpoczynku od atrakcji i po kamiennych schodach spinamy się na płaski szczyt kazalnicy. Z jej szczytu przechodzimy mocno eksponowaną granią, opadające zbocza z lewej i z prawej strony, ogromna przestrzeń, sprawiają wrażenie, że ta okołometrowa ścieżka jest trochę za wąska. Dochodzimy do kolejnego słynnego miejsca, galeryjki. Jest to trawers masywu czarnego mięguszowieckiego szczytu. Tu ścieżka robi się jeszcze węższa, ale przepaść mamy już tylko z jednej strony. Następnie czeka nas krótka wspinaczka, przejście przez wąską rynnę i marsz jeszcze węższą, znajdującą się przy przepaści ścieżką.
pokonaniu wszystkich trudności docieramy na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem. Jest ona położona na wysokości 2307 metrów nad poziomem morza, pomiędzy Mięguszowieckim Szczytem Czarnym a Mięguszowieckim Szczytem Pośrednim. Jest to najwyżej położona polska przełęcz, na którą prowadzi szlak turystyczny. Jest to też punkt startowy dla taterników wchodzących na Mięguszowieckie szczyty. Część turystów wychodzi na położony obok Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, na który nie prowadzi oznakowany szlak. Oprócz tego, że jest to niebezpieczne, to w Tatrzańskim Parku Narodowym, jak i w każdym parku narodowym w Polsce, schodzenie ze szlaku jest zabronione i grozi mandatem. Szlak na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem uchodzi za szlak turystycznie trudny, drugi po Orlej Perci. Poza kilkoma stalowymi klamrami i łańcuchami w paru miejscach nie znajdziemy innych sztucznych ułatwień. Jest szlakiem o dużej ekspozycji i wymaga dobrego przygotowania turystycznego. Ze względu na osuwające się kamienie warto mieć ze sobą kask. To jest plecak. Wszystkie potrzebne linki zostawiam pod filmem. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wspieranie kanału.